the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, siemano widzowie, słuchajcie, przerobimy sobie dzisiaj temat kolejnego feedbacka, tym bardziej z community sugestiami, które ostatnio dostali. Wybrali 9, jakby tak powiedzieć, pytań, na które się, jakby tak powiedzieć, też odnieśli. Niektóre pytania nie powiem, nie są głupie, niektóre są takie dość dziwne jak dla mnie, lecz teraz tutaj już to przelecimy i mi się zdaje, że fajnie takie sugestie, informacje, które oni mają w planach wprowadzać, są też dobre dla nas, bo wiemy, że przez cały czas coś tam się dzieje, to jest w sumie w przeciągu chyba, nie wiem, tygodnia, druga taka opcja, gdzie odpowiadają na pytania lub też mają, wiecie, takie spotkania z deweloperami. No i co, lecimy może. Pozdrowienia gubernatorze, witamy w kolejnej edycji sugestii społeczności. Opinie deweloperów. Poniżej znajdują się niektóre z najważniejszych sugestii przesłanych za pośrednictwem kanału Sugestii w grze. Należy pamiętać, że nie wszystkie sugestie są tutaj wymienione, ale każdy pomysł, który osiągnął wymagający próg, został przekazany zespołowi programistów do przeglądu. Czyli tutaj mamy już tak te ankiety, które nieraz, wiecie, wypełniacie. Zaraz tam jakieś rubinki dostaniemy, no to oni, jakby tak powiedzieć, z tego wybierają jakby najlepsze tam pytania i na nie też odpowiadają, ja to tak odbieram. Pierwsze pytanie mieliśmy od graczy. Dodaj przycisk zakończenia KVK matchmaking, które mogą uruchomić tylko królowie. Jeśli wszyscy królowie z KVK zgodzą się na jego naciśnięcie, mapa zostanie natychmiast zamknięta, nie rozpocznie się, a wszystkie królestwa będą mogły się zarejestrować, do następnego wyskakującego okienka. Jeśli jeden król się nie zgodzi, mapa pozostanie otwarta. Należy również sporządzać raport i wysłać go do osoby odpowiedzialnej za dobieranie graczy w celu sprawdzenia. Mi się zdaje, że to jest taka sugestia, która wyszła po tym, jak po grudniowych aktualizacjach te matchmakingi nie były, jak wiecie, dobrze dopasowane. No i w tym momencie, nie wiem, zaczynamy KVK, mamy dobieranie i tak była sytuacja chyba na królestwie, gdzie gra 1903 Losty i tam chyba grali na dwa imperia, które były, znaczy jedno imperium, jakieś mocniejsze z tych królestw Sidu A było w jednym kampie. I w ostateczności KVK się skończyło 3 VS1. Chyba Losty nawet to wygrały 1903. No i tam ciężko było dobrać, żeby zagrać 2 na 2, więc no to dużo mówić. No. Mi się zdaje, że to chodzi o to, żeby można było KVK zamknąć wcześniej i zapisać, bo na przykład dobieranie wyszło źle, ale oczywiście wtedy królowie wszyscy muszą się zgodzić. Jeżeli ktoś się z nich nie zgodzi, no to sorry, nie i koniec. No ale zobaczmy odpowiedź Lili na to pytanie. Dziękuję za uwagi. Cieszymy się, że możemy podzielić się informacjami, że podobne funkcje są już w przygotowaniu i wspaniale jest widzieć zgodność między pomysłami gracza a naszym kierunkiem projektowania. Chociaż opinie graczy mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji dobierania graczy, chcemy mieć pewność, że funkcja ta będzie działać dobrze dla wszystkich przed jej udostępnieniem. Nasze główne obawy związane z tą funkcją są następujące. Czy sojusze będą natychmiast przegrywać mecze z najlepszymi królestwami, a nawet jeśli pojedynek jest teoretycznie zrównoważony, czy jedno potężne królestwo może zmonopolizować całą mapę zaginionego królestwa? Aby poradzić z tym zagrożeniem, wprowadziliśmy rozwiązanie tymczasowe. Po każdym cyklu dobierania graczy w KVK rozdajemy ankiety satysfakcji graczy na kluczowych etapach KVK. Informacje zwrotne z tych ankiet, zwłaszcza w przypadku meczów o wyjątkowych niskich ocenach satysfakcji, bezpośrednio informują nas o wprowadzeniu przez nas zmian w dobieraniu graczy. Gorąco zachęcam wszystkich graczy do dzielenia się swoimi szczerymi opiniami w tych ankietach. Jeśli chodzi o proponowane sugestie, to pracujemy projekt w oparciu o opinie społeczności i najlepiej przeprowadzimy testy na małą skalę. Ponad to analizujemy inne ulepszenia dobierania graczy w KVK. Gdy szczegóły zostaną sfinalizowane, podzielimy się pełnymi planami podczas spotkania z deweloperami lub też w innym formacie. Czyli tak, tutaj macie na to odpowiedź. No mi się zdaje, że dobrze pracują na tym. Kurde, nie mam do tego zdania, jakby to wyglądało. Z jednej strony fajnie, że jest jakaś taka opcja, bo to nam rodzi różne możliwości, ale nie chcę, żeby to potem, wiecie, niektórzy nie zaczęli tego... żeby nie było tak, że będzie, wiecie, to jakoś bardzo wykorzystywane i jakoś będzie to, wiecie, nachylać jakoś szale gry, jakiś balans gry. No, każda jakaś tam wprowadzona nowość to zawsze coś tam powoduje jakieś kontrowersje, więc tu pewnie będzie podobnie. Drugie pytanie mieliśmy, dodajmy opcję w 2-3 minut dla rajdów Fortu Barbarzyńców.
To nie jest głupi pomysł. Obecnie nie planujemy wprowadzania tej funkcji na stałe. Rozważam jednak możliwość wprowadzenia krótszego czasu rajdów dla Forty podczas określonych KVK. Wydarzy już ewentualnie jako część umiejętności Sojuszu Królestwa. Pomógłby to zmniejszyć obciążenie graczy, którzy muszą wykonać pewne zadania związane z fortami. Głównym powodem, dla którego nie planujemy wprowadzić tej funkcji na stałe jest to, że obecnie nie ma limitu zasobów sojuszu zdobytych ze skrzyń zdobytych w fortach. Skrócenie czasu rajdu jeszcze bardziej zwiększyłoby różnicę w pozyskiwaniu zasobów między królestwami o różnych poziomach aktywności. Obawiam się, że mogłoby to prowadzić do scenariusza, w którym wszystkie królestwa czułyby się zmuszone do nadmiernego farmienia barbarzyńskich fortów przez długi czas, potencjalnie zachęcając do korzystania z automatycznych botów naruszających integralność konkurencji. No, czyli tutaj też dali jakby jasno powiedzieć, że mają problem z jakimiś botami, które automatycznie robią rally. Pewnie, nie wiem czy wam kiedyś opowiadałem, była jeszcze taka sytuacja, że jeden z graczy, chyba 3289 opowiadał mi, że Autobot Rally, czyli gościu po prostu ze swoich farm robił rally i to w przeciągu paru, wiecie, sekund rally było full i szło, nie? Więc takie boty też czasem istnieją lub też skrypty przez BlueStack, aplikację BlueStack, jakoś tak się ona nazywa chyba, nie? No ale ogólnie 2-3 minuty dla rajdów barbarzyńców, wiecie, w okresie jałowym to mi się zdaje, że nie ma sensu, a są KVK, tak na przykład Tide of War, gdzie mamy równe dyrektywy i właśnie tam przez 2 godziny czy tam 3 puszczamy forty co minutowe, więc bardziej mi się zdaje, że w tą stronę powinien pójść niż normalnie, żeby to było dosłownie 2-3 minuty, nie? Trzecie pytanie. Alliance Mobilization Event. Dodaj możliwość automatycznego włączania questów po ich ukończeniu lub dać R4, R5 możliwość zrobienia tego, jeśli questy są ukończone i jeszcze nie włączone. No i teraz mamy odpowiedź. Planujemy wprowadzić pewne poprawki do przesłania questów w wydarzeniu a mobilizacji sojuszu w następnej wersji. Dokładny czas do ustalenia, potencjalnie zmiany następujące odliczanie zatrzymania się po ukończeniu zadania, a warunek przekroczony limitu czasu zostanie usunięty. Jeśli ukończone zadanie nie zostanie przesłane w ciągu 24 godzin, zostanie ono automatycznie przesłane przez system. No to z jednej strony byłoby to fajne, że na przykład, wiecie, coś robimy, mamy zadanie zrobione, nie? Ale no nie zdążyliśmy go oddać. No bo coś nam zajęło w życiu, wiecie jak to jest. I w tym momencie automat w przeciągu 24 godzin on automatycznie wysyła i wiesz, nam powiedzmy zalicza. Oczywiście, jeżeli czegoś nie zrobiliśmy, to też nam będzie go nie zaliczał. Ale to mi się zdaje, że to nie jest głupie, nie? No bo też to nam trochę ułatwia Alliance Mobilization. Czwarte pytanie. Tryby wyprawy mistrzowskiej. Ten tryb ma potencjał, aby być trybem fabularnym w grze, ze scenariuszem bitew, które wydarzyły się w prawdziwym życiu. Na przykład bitwa pod trampolinami, tak? Termopilami, przepraszam, Boże, ale tutaj ten tłumacz. Lub trzecia krucjata prowadzona przez Ryszarda i Saladyna. Dziękujemy za zabawę w trybie ekspansji. Ekspansja ma przede wszystkim pomóc nowym graczom zapoznać się z mechaniką gry Rise of Kingdoms i walką na wczesnym etapie i obecnie nie ma planów na dalsze aktualizacje lub rozszerzenia. Jeśli chodzi o sugestie graczy, aby doświadczyć historycznych bitew, rozwiązanie badanie tego poprzez nowe tryby rozgrywki w przyszłości. Jeżeli chodzi właśnie o ekspansję, którą tam to jest niby dla nowych graczy, ja uważam, że ta ekspansja powinna być bardziej rozbudowana. To jest coś, co powinno się moim zdaniem bardziej być tam niż to tylko dla nowych graczy. Powinno to mieć jakieś już tam plusy, ta ekspansja, nie? Ona po prostu mi się wydaje, że została zaniedbana. To jest chyba jedna z nielicznych takich rzeczy w grze, która już tam leży gdzieś tam i czeka na coś nowego, nie? Pytanie 5. Sprawy poziom Karuaka otwiera się wcześniej. Jaki jest sens otwierania ich tak późno? Większość walk z KVK kończy się zanim 4. i 5. poziom w ogóle się otworzy. No i to jest to, co wam mówiłem ostatnio, jak rozmawialiśmy o moim KVK, że Karuak, czyli ta niebieska wersja Karuaka, 4., 5. poziom się kończy już właśnie po walkach o Kingsland, nie? I to jest najlepsze to, że one się już tutaj kończą, przepraszam, bo wam tutaj nie zwinąłem tych pytań, bo ja to głównie lecę z polskiego, że się kończą te, wiecie, te KVK, a my z Karuaka ciśniemy, nie? A to daje nam duży boost dla kryształów i właśnie dla graczy low spender free to play to byłoby zarąbiste, że mogą sobie jeszcze bardziej przed Kingslandami się już przygotować, nie? No ale zobaczymy, co tu odpowie Lilith. Wprowadzimy pewne poprawki do Karuaka w następnej wersji. 3. poziom trudności zostanie odblokowany przed otwarciem Pęczy 7, a niewielką redukcją czy całkowitych nagród kryształowych dla tego poziomu, z niewielką redukcją całkowitych nagród kryształowych, czyli otworzą 3. poziom przed pas 7, lecz będzie mniej tych kryształów. Ja to tak rozumuję.
dla tego poziomu trudności. No trochę bullshit, no ale no po to gracze chcą, żeby to tylko cofnąć trochę w czasie, żeby mieć więcej tych kryształów, a oni tutaj zrobią trzeci poziom, ale dadzą mniej. No będzie mniej niż normalnie do zdobycia. Słabe. Liczba poziomów wymaganych do pozyskania Karoka na wszystkich poziomach trudności zostanie zmniejszona. Krzywda trudności pozostanie bez zmian. O, średni temat, nie? No ale no, Lilith musi jakoś tam jeszcze ogarnąć. Flagi auto self-demolish. Istnieje wiele opuszczonych sojuszy. To jest kolejne pytanie, jakby co szóste. Które nie mają zamiaru odbudować fortu lub nie mogą tego robić, ponieważ zakłócają królestwo, w którym się znajdują. Lub może się zdarzyć, że wszyscy gracze z tego sojuszu wyemigrowali w poprzednim punkcie. Proponuję więc, aby flagi ulegały samodzielnie po 10 dni, a pozostawały bez połączenia. Pozwoliło to królestwo posprzątać bałagan pozostawiony przez innych z jakikolwiek powodu, zaoszczędzić niezbędne kredyty sojuszu dla KVK. No jest to. Na nowy królestw albo ktoś tam ma już jakieś KD starsze i coś tam leżało, no chociaż kurde, no starsze KD sobie już z tym radzą. Ale no faktem to umożliwia nam to, że no możemy lepiej budować, nie? Bo zostają te flagi. Ja sam jak na 491 strefę rozbudowałem, to też miałem bardzo dużo tam jakichś dwóch, trzech sojuszy, które żeby gdzieś tam przejść, musiałem spalić daną flagę, chociaż już ona była już nieaktywna, więc to mi się zdaje, że to jest dobry pomysł, nie? Zobaczmy odpowiedź Lilith na szóste pytanie. Doceniamy to przemyślaną sugestię. Dodamy podobną funkcję w przyszłych aktualizacjach. Da się? Da! Siódme pytanko. Dar natury powinien odradzać węzły 9 zamiast 7 i 8. I to jest dobre, już zaczyna się pytanie, ponieważ jakby na to nie patrzeć, oni mówili, że będą wprowadzać 9 lub też nawet 10 poziom w Home Kingdom i że on będzie u nas za jakiś czas, no ale na razie to stoi, więc lecimy dalej z tym, ponieważ na mapie Home Kingdom mamy teraz dostępne węzły na poziom 7-8 i korzystanie z daru z obniżeniem poziomu, pozwalając mu odradzać węzły na poziom 9, odzyskuje swój pierwotny cel w Home Kingdom. No tak, no bo w tym momencie jak dostajemy 9 z 7 na 8 zmienia na 9 lub też z innych tych mniejszych, no to faktem dar natury ogólnie ten buff ma znaczenie i wtedy ludzie też będą się, wiecie, na to bardziej skupiać, rzucać, no taka jest prawda, nie? No i A7 to świetna sugestia, zapewniająca umiejętności dar natury w przyszłych aktualizacjach. Kolejna rzecz, która tryk i robimy, tylko no o tym już było mówione kurde w grudniu, więc mamy marzec, jeszcze tego nie zrobili. Dobra, dajmy dalej. Daj nam przycisk Walk Home w trybie DOT. Okej. Rozważamy dodanie przycisku szybkiego powrotu, aby usprawnić rozgrywkę mobilną. W sumie tak, dobre to by było. Na telefonie by to się przydało, nie? Z jednej strony dobry taki przycisk jakby występował, no bo byłoby łatwiej graczom, nie? I też jakby tak powrócić. No w sumie to jest dobra opcja. Jeżeli coś takiego rozważą i dodadzą, to mi się zdaje, że jest ok. No i mamy 9, ostatnie pytanie i też odpowiedź, czyli lecimy tutaj niżej. Czy możecie dodać oficjalne narzędzie do planowania map z funkcjami takimi jak filtry zasobów terenu, narzędzia do rysowania, przepisanie terenu, do planowania KVK Królestwa Domowego? Prosimy również o przywracanie funkcji wyszukiwania współrzędnych dla map KVK usuniętych w ostatnich aktualizacjach, aby pomóc planistom w przygotowaniach. To jest temat dość ciekawy, bo przeważnie się jak ktoś planuje jakieś KVK, no to faktem robi sobie wcześniej te mapki i rozplanowuje w jakimś tam stylu, nie? Albo po prostu mają ludzi, którzy to rozplanowują, bo są też osoby, które się tym zajmują, bo mają doświadczenie i nawet za to, wiem, że za pieniądze to robią. Więc coś takiego jakby Lilith wypuściła nie byłoby złe. Tym bardziej, że oni planują za niedługo łączyć te królestwa w tych seedach niższych, czy w tym seedzie niższym, tam KD i seedzie D, żeby to połączyć, żeby na przykład nie była sytuacja, że wiecie, że jak oni mają mieć potem nowe KD, jako 2 królestwa w jednym, mają dostać nowe KD, no to jak mają sobie rozplanować te flagi, no to żeby oni wiedzieli, gdzie na przykład puścić te flagi, powiedzmy, nie wiem jak to będzie budowane, czy ze stref, czy na przykład ze środka i będą rozchodzić te tymi flagami się po przełęczach i po sanktuariach. Nie wiem jak to będzie na takim nowym KD robione, które Lili tam planuje jakby zrobić takie połączenia, żeby w ogóle graczom niektórym dać możliwość grania normalnie w KVK, nie w martwym.
Więc tutaj powiem szczerze, że ten pomysł nie jest głupi, ponieważ może to ułatwić grę przede wszystkim no, tym powiedzmy nowym królestwom lub też tym królestwom, które się tam będą łączyć w tych niższym seedzie, nie? Tak mi się zdaje, że to jest dobra opcja. Ale zobaczmy, co odpisują. Odpisują chyba wprost. Dziękuję za podzielenie się z nami tym wspaniałym pomysłem. Zaczęliśmy już projektowanie podobną funkcją. Zostanie ona wprowadzona w następnej aktualizacji. Czyli no dziękuję i trzymajcie się i lecimy dalej po prostu. Ja to tak to wnioskuję. Czyli Dev Feedback Community mały plus, nie dam jakiegoś dużego plusa jak w poprzednim. Mi się zdaje, że fajnie to, jakby tak powiedzieć, tutaj opisują. Kurde, no niektóre te pytania były takie trochę dziwne, niektóre były już, jakby tak powiedzieć, jakby ktoś brał i kotleta odgrzewał, no bo nie oszukujmy się, niektóre tam pytania się już toczą jakiś czas u nas w królestwie, znaczy nie królestwie, tylko w Rise of Kingdoms. Więc niektóre jakby tak zostały powielone. Faktem mi się zdaje, że więcej jakby było takich ciekawszych, przypuszczam, pytań, bo dużo ludzi ostatnio pisało na temat dowódców, na temat zenitów, na temat przyszłości, jeżeli chodzi o mapy, KVK, a to dalej widzę, że jakby tak temat jest poboczny. Więc przypuszczam, że jeszcze tego tak jakoś może nie przetrafili, wybrali sobie może łatwą drogę. No ale ogólnie no ten feedback oczywiście na plus, bo dużo się dowiedzieliśmy, co mają w planach wprowadzić, albo wprowadzą na pewno, jak to zaznaczyli, że super sugestia, wprowadzimy to na pewno w przyszłych aktualizacjach. No, przypuszczam, że jeszcze więcej się dowiemy w kwietniu po Bonfire w Dubaju. Tam przypuszczam, że się dowiemy naprawdę dużo. Przypuszczam, że pojawi się informacja, może nie... pojawi się informacja, teraz będzie Zenit, tak? Zenit teraz powinien być? Tak, pojawi się pewnie informacja nowym dowódcy gdzieś w kwietniu na tym spotkaniu, więc w maju pewnie będzie jakiś dowódca, też jakie eventy. No, pojawi się ciekawe. No, ja pamiętam, że w tamtym roku czerwiec, lipiec, sierpień to była jazda bez trzymanki, nie? Czerwiec, lipiec? Albo czerwiec i sierpień? Wiem, że były na pewno czerwiec, a potem chyba lipiec. W sierpniu było luźniej i potem we wrześniu weszła ta rocznica. Wrzesień, październik jakaś rocznica chyba była. Tak mi się zdaje. Po prostu wiem, że były takie patche, były mega mocne. W ogóle to, co się działo w roku, to było bardzo dużo rzeczy. Więc zobaczymy, jak w tym roku to wrzucą, nie? Tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Lajkujcie, spamujcie, komentujcie. No i trzymajcie się. Hej.